Galeria Umberto to publiczna galeria handlowa znajdująca się w samym sercu Neapolu. Stanowi ona architektoniczny łącznik pomiędzy gmachem Teatru San Carlo oraz bryłą Pałacu Królewskiego, a drogą Via Toledo. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 1000 m2, a w jej wnętrzu mieszczą się sklepy, kawiarnie oraz biura. Głównym celem budowy galerii była chęć stworzenia przestrzeni publicznej łączącej obiekty handlowe oraz życie społeczne. Galeria wyróżnia się wspaniałą architekturą w stylu neorenesansowym, już ze sporej odległości przyciąga pełne ciekawości spojrzenia przechodniów. Przemyślana i bardzo oryginalna konstrukcja kopuły to prawdziwy majstersztyk. Wykonana z wyjątkową precyzją stanowi jeden z najważniejszych symboli miasta. Nawet jeśli nie planujecie zakupów, galerię warto odwiedzić ze względu na jej wspaniałe walory estetyczne. Neapol jest to miasto położone w południowych Włoszech, w centrum Zatoki Neapolitańskiej, stolica regionu Campania oraz prowincji Neapol. Miasto położone jest u podnóża Wezuwiusza. Neapol jest trzecim pod względem populacji miastem Włoch, ustępując pod tym względem Rzymowi oraz Mediolanowi. Neapol wraz z okolicznymi miastami i okolicami tworzy aglomerację liczącą według różnych źródeł około 3 milionów mieszkańców. Neapol założony przez Greków jako Partenop w VIII wieku przed naszą erą był uznawany jako jedno z najważniejszych miast Wielkiej Grecji. Dzięki temu miasto stało się prawdziwym centrum filozofii epikurejskiej. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto przekształcone zostało w VIII wieku w niezależne od Bizancjum księstwo. Następnie od XIII wieku przez blisko 600 lat miasto było stolicą Królestwa Neapolu. Dzięki rozwojowi Neapol stał się prężnie rozwijającym cywilizacyjnie miastem. Castel Nouveau. Przed wstąpieniem na tron Karola Andegaweńskiego, księcia francuskiego w 1266 roku, stolicą Królestwa Neapolu było Palermo na Sycylii. W Neapolu znajdowała się królewska rezydencja. Kiedy Karol rozkazał przeniesienie stolicy z Palermo do Neapolu, rozkazał również wybudować nowy zamek, który pomieściłby dwór i znajdował się blisko morza. Fontanna di Trevi jest najbardziej znaną barokową fontanną w Rzymie. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w XIX roku przed naszą erą przez Agrypę. Metro w Rzymie jest to system podziemnej kolei miejskiej zlokalizowany w stolicy Włoch, składający się obecnie z 3 linii A, B i C. Monumentalne schody hiszpańskie są jednym z największych symboli Rzymu i choć od 2019 roku nie uświadczymy na nich osób siedzących, to wciąż przybywają je oglądać niemal wszyscy odwiedzający wieczne miasto. Pokój Cela. Nie mogłem nie dodać tego widoku do tego odcinka. Żona nazwała ten pokój celą, ale to wszystko jest z przymrużeniem oka, bo nie było tak najgorzej. Dla chłopa jest to miła odskocznia od luksusu w innych hotelach. Fiuggi słynie z mineralnych wód.
Butelkowaną tutejszą wodę można kupić wszędzie we Włoszech, ale spożywanie jej na miejscu z odpowiednią dietą i długimi spacerami po uzdrowisku dopełnia kuracji. Fiughi oznacza miejsce, gdzie płynie woda. Florencja jest stolicą Toskanii i jednym z najpiękniejszych dużych miast Włoch. Jest perłą renesansu. Dla Włochów jest to arcydzieło architektury, którego ukończenie zajęło ponad 140 lat. Budowę zaczęto w XIII wieku na pozostałościach wcześniejszego kościoła, którego fundamenty można obejrzeć w podziemiach. Znane są też freski pokrywające wnętrze ściany kopuły. Przedstawiają one scenę sądu ostatecznego. 8 pól sklepienia zostało podzielonych na 5 pasów, w których ukazano 24 starców z Apokalipsy. Dalej chór anielski, postacie Matki Bożej i świętych, cnoty i dary Ducha Świętego oraz błogosławieństwa, grzechy główne oraz piekło. Katedrę można zwiedzać bezpłatnie. Przed wejściem zwykle trzeba chwilę stać w kolejce. Pamiętaj o obowiązku zasłonięcia ramion i kolan przed wejściem do świątyni. To jedna z największych katedr i największa na świecie kopuła. Nazwa drzwi raju została nadana im przez Michała Anioła, powstały w XV wieku. Jedna z najważniejszych świątyń franciszkańskich we Włoszech mieści się przy placu Świętego Krzyża. Trójnawowa gotycka bazylika została zaprojektowana na planie krzyża egipskiego w kształcie litery T. Nawy oddzielają od siebie rzędy 8 bocznych filarów połączonych zaostrzonymi łukami i arkad. W konstrukcji dachu nawy głównej zastosowano otwartą wieźbę związaną. Całą posadzkę przykrywają kamienne płyty nagrobowe. Na przedłużeniu nawy głównej znajduje się główna kaplica Cappella Maggiore z freskami przedstawiającymi legendę o Świętym Krzyżu, namalowanymi przez Angola Gadiego w 1380 roku. Nad poliptykiem z Madonną został umieszczony krucyfiks według szkoły Giotta. Palazzo Vecchio to tak samo jak przed wiekami siedziba władz miasta. Budynek powstał w XIII wieku. Na gotyckiej fasadzie budynku z łatwością można zauważyć detale świadczące o obronnym znaczeniu budowli. Największą uwagę na placu przyciąga ogromny posąg przedstawiający Dawida autorstwa Michała Anioła. To oczywiście kopia, gdyż oryginał znajduje się w muzeum. Obok Dawida stoi Herkules z ręki Bandinelliego. To scena przedstawiająca Herkulesa zabijającego Cacusa, jednego z gigantów. W centralnym punkcie dziedzińca stoi fontanna Neptuna, wykonanego z białego marmuru, umieszczonego na niewielkim powozie ciągniętym przez konie. Posąg Perseusza z głową Gorgony Meduzy. Ta rzeźba z brązu autorstwa Celliniego jest uważana za jedno z największych arcydzieł włoskiej sztuki okresu manieryzmu. Nawiązuje do greckiego mitu o Perseuszu, który opowiem wam podczas podsumowania. Jak dla mnie dotąd jest to najpiękniejszy posąg, jaki widziałem. W przeszłości znajdowały się tutaj biura urzędników miejskich. Dziś jest to siedziba jednego z najsłynniejszych i najważniejszych muzeum świata. Podczas zwiedzania trafiliśmy na jakiś plan filmowy jakiegoś filmu akcji. Według legendy każdy, kto potrze ryjek zwierzęcia, powróci kiedyś do Florencji. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!